Cześć, mam na imię Aleksandra. Dzisiaj pokażę Wam, jak uruchomić tokarkę marki Okuma. Działamy na przykładzie LB3000. Pracę na maszynie zaczynamy od włączenia zasilania głównego. Włącznik główny znajduje się z tyłu maszyny. Jeśli jest w trybie OFF, przełączamy go na tryb ON. Następnie na sterowniku uruchamiamy przycisk włączenia i czekamy, aż maszyna się uruchomi. Podczas uruchamiania maszyny warto sprawdzić sobie poziom oleju hydraulicznego, który znajduje się pod sterowaniem maszyny. Po uruchomieniu maszyny przechodzimy do ekranu głównego sterownika. Następnie kasujemy wszystkie alarmy. Włączamy zasilanie. Otwieramy drzwi tym przyciskiem. Tutaj w tym modelu mamy drzwi automatyczne, także otwieramy je automatycznie. Jeśli byłyby drzwi mechaniczne, otwieramy je ręcznie. W tym modelu, ze względu na to, że mamy wbudowane w przestrzeń roboczą maszyny robota Armroid, musimy jeszcze otworzyć drzwi z boku maszyny. Teraz maszyna jest gotowa do pracy. Teraz zarejestrujemy sobie narzędzie. Żeby zarejestrować narzędzie, musimy najpierw stworzyć model narzędzia. Mam tutaj taki przykładowy model narzędzia zgrubnego. Jeśli wpiszemy sobie oznaczenie znajdujące się na narzędziu, to wyświetlą nam się dane odnośnie tego narzędzia. Żeby zarejestrować narzędzie, przechodzimy sobie w Easy Modeling, narzędzie, nowy, narzędzie tokarskie, narzędzie zgrubne. Musimy sobie wpisać tutaj dane. Najpierw jest pytanie o kierunek narzędzia. To jest narzędzie lewe. Ustawiamy sobie lewe. Kąt narzędzia szczytujemy sobie z tabeli, którą znaleźliśmy. Kąt krawędzi narzędzia. Długość narzędzia. Szerokość chwytu. I szerokość chwytu do płytki. Następnie promień płytki, jakiej będziemy używać. Wysokość całego narzędzia oraz wysokość końcówki. Mamy przykładowy model narzędzia. Teraz musimy sobie nazwać to narzędzie. I na naszej liście, jeśli sobie go poszukamy pod tą nazwą, pod jaką go nazwaliśmy, mamy go w naszej rejestracji danych. Teraz przechodzimy do tabeli narzędziowej. Zaznaczamy sobie gniazdo numer 1, dajemy rejestruj i montuj to narzędzie. Wpisujemy sobie numer narzędzia, opis narzędzia. Może być taki sam jak nazwa modelu. Typ narzędzia, czy to jest narzędzie tokarskie czy obrotowe. Jest to tokarskie. Następnie zaczytujemy model tego narzędzia, który zrobiliśmy przed chwilą. Tutaj mamy maszynę z CAS-em, czyli z oprogramowaniem, które zabezpiecza nas przed kolizją. Najpierw musimy wybrać oprawkę. Tutaj są takie oprawki przykładowe na każdej maszynie. Następnie wybieramy narzędzie pod tą nazwą, pod którą je stworzyliśmy. Teraz mamy pełny opis oprawki narzędzia. Dajemy OK. I dajemy rejestruj. W ten sposób zarejestrowaliśmy narzędzie na gnieździe numer 1 na głowicy. Należy nadać mu offset, zamocować w gnieździe numer 1, a następnie zmierzyć na sondzie kalibracyjnej. Aby zamontować narzędzie, należy je wsunąć do oprawki narzędziowej oraz przykręcić śruby mocujące. Po zamocowaniu narzędzia na głowicy należy je pomierzyć na sondzie kalibracyjnej. W tym celu otwieramy sondę
Na ekranie wyświetla nam się dane dotyczące pomiaru na sondzie. Należy wziąć do ręki wędkę, przełączyć kluczyk na użycie wędki, skalibrować w X oraz w osi Z. Należy w tym celu przejechać nad sondę. Będziemy teraz mierzyć narzędzie w osi X. Podjeżdżamy na środek kwadracika, zmieniamy sobie na obsługę na pulpicie, pokrętło na 100%. I teraz tutaj z tych 4 kierunków wybieramy sobie, w którą stronę będziemy mierzyć. My mierzymy z góry w dół, więc naciskamy sobie F3. Pomiar został dokonany. Teraz musimy przełączyć się znowu na wędkę i przejechać do pomiaru w osi Z. Ponownie przełączamy się na operację na pulpicie. Teraz mierzymy z prawej strony, więc F4. Pomiar został wykonany. Zamykamy sobie to okienko. Możemy sobie odjechać głowicą w górę. Zamykamy ramię pomiarowe. Dla maszyn z oprogramowaniem CAS świeci nam się tutaj taki żółty kwadracik. Musimy odświeżyć sobie model. Po odświeżeniu modelu narzędzie zostanie wysunięte do tych wymiarów, które sobie zmierzyliśmy. I jak sobie przejdziemy do Collision Advance, widzimy, że narzędzie jest ustawione teraz w odpowiedni sposób, tak jak na maszynie. W celu uzupełnienia danych narzędzia musimy tutaj wpisać korektor płytki, jaka jest założona na narzędziu, oraz zaznaczyć ćwiartkę, w której to narzędzie będzie pracowało. Możemy sobie tutaj wyświetlić pomoc, jeśli nie jesteśmy pewni, w której ćwiartce to narzędzie ma pracować. To narzędzie będzie pracowało na plus w osi X i Z, czyli trójeczka. Czyli dajemy set, trójka, enter. Teraz narzędzie jest gotowe. Następnie należy zarejestrować mocowanie, czyli uchwyt, szczęki oraz detal, który będziemy obrabiać. W tym celu należy przejść do okna głównego, ustawienia wrzeciona, kształt obrabiany, dodajemy mocowanie. Ja już mam zaczytane tutaj uchwyty, ale można sobie to ściągnąć ze strony producenta. Tutaj mamy uchwyt B210. Mamy uchwyt, następnie dodajemy szczęki. Oraz tworzymy dane półfabrykatu. Aby zamodelować detal, musimy najpierw go zmierzyć, żeby podać długość oraz średnicę. Tutaj wpisujemy długość. Oraz średnicę. Następnie musimy przypisać mu 0. My będziemy mieli 0 na czole detalu. Przypisz punkt zerowy, następny punkt na środku. Mamy teraz z przodu detalu. Zatwierdzamy. Wychodzimy i przesyłamy te dane do CAS-a. Żeby sprawdzić poprawność zarejestrowanego mocowania, przechodzimy do OSP, Collision Advance i mamy tutaj całe nasze mocowanie. Pod pulpitem możemy sobie ustawić siłę zacisku szczęk. Następnie wkładamy detal do szczęk i za pomocą przycisku klampujemy detal w szczękach. Teraz detal jest zamocowany. Teraz złapiemy sobie 0 na czole detalu. W tym celu musimy zamknąć drzwi, przejść do trybu MDI, zaczytać sobie narzędzie, które przed chwilą zmierzyliśmy. Musimy być w X, w osi X na krańcówce. Świeci się zielona lampka, to znaczy, że jesteśmy na krańcówce. Tutaj pojawia nam się informacja, że dane tego narzędzia zostały zaczytane. Włączymy sobie teraz obroty. S500 to jest 500 obrotów, M4 kierunek w lewą stronę. Żeby przejechać teraz narzędziem z zaczytanym korektorem, włączamy sobie interwencję ręczną
Przekręcamy na użycie wędki. Podjeżdżamy narzędziem tak, żeby lekko zabieliło nam czoło. Zabieliło nam lekko czoło, teraz musimy przejść do ustawień wrzeciona. Tutaj mamy punkty zerowe. Żeby edytować, musimy nacisnąć edycja punktu zerowego. W osi Z dajemy kalkuluj, czyli przelicz, że teraz znajdujesz się na pozycji 1, czyli 1 mm będzie nam zbierało od czoła, jeśli będziemy programowali na 0. Wyłączamy edycję 0 i możemy sobie odjechać narzędziem. Fizycznie punkt 0 jest już zebrany na materiale. Teraz musimy w systemie antykolizyjnym CAS ustawić modele do tego punktu zerowego. W tym celu przechodzimy do ustawień wrzeciona, kształt obrabiany. Musimy przejść do naszego półfabrykatu. Widzimy, że punkt zerowy jest odsunięty od naszego materiału. Ustaw pozycję. Idź do domyślnego punktu zerowego, którego ustawiliśmy. I teraz widzimy, że przesunął nam się ten materiał. Musimy dać zamknij, wyjście, prześlij informacje do sterownika. Muszą się modele zaczytać i wszystkie dane. I teraz jak najbardziej to, co mamy w systemie antykolizyjnym CAS, jest zgodne z tym, co jest na maszynie. Teraz wgramy sobie program główny z pendrive'a i zaczytamy go do głównego folderu maszyny. Wkładamy do portu górnego. Przechodzimy do zakładki programy, dajemy wyświetl katalog, inne wyświetlanie. Po lewej stronie będziemy mieli główny folder z programami, a po prawej stronie port górny. Teraz tutaj z folderu z pendrive'a zaznaczamy sobie detal 2, czyli to jest ten nasz program, który chcemy przekopiować. Dajemy kopiuj i kopiuj na lewą stronę. Teraz mamy w MD1, czyli to jest główny folder z programami na maszynie. Mamy nasz detal. Możemy sobie go wybierz i wyjdź. Wybieramy ten program, przechodzimy do trybu automatycznego. Tutaj możemy sobie zmienić wyświetlanie na symulację. Blokujemy sobie za pomocą tych dwóch przycisków maszynę. Wtedy maszyna wykonuje na sterowniku wszystkie ruchy, ale nie robi tego fizycznie. Możemy odpalić sobie symulację za pomocą przycisku zielony, cykl start. Mamy prostą symulację programu, który będzie teraz wykonywany. Na takiej zablokowanej maszynie również system antykolizyjny CAS wszystkie ruchy na bieżąco nam sprawdza, czy nie będzie żadnej kolizji. Gdy symulacja zakończyła się poprawnie i maszyna nie wyświetla żadnych alarmów, możemy teraz przejść do wpuszczenia programu na maszynie. W tym celu najlepiej sprawdzić, czy pokrętło obrotów mamy ustawione na 100%, posuw skręcony. Dla bezpiecznego pierwszego podjazdu do detalu możemy uruchomić sobie single block. Tutaj mamy wyświetlane aktualne pozycje i odległości, do których chcę podjechać narzędzie. Zielonym przyciskiem maszyna czyta nam blok po bloku. Tak jak widzimy, jeśli ja przyciskam, to przechodzi do kolejnej linijki. Tutaj maszyna chce przejechać o 36 ponad milimetrów w osi Z. I tak krok po kroku możemy sobie podjeżdżać i sprawdzać, czy bezpiecznie udało nam się wszystko zaczytać. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystko jest ok, możemy wyłączyć sobie single block, przekręcić pokrętło na 100%, no i uruchomić cykl. Tutaj na bieżąco jest też symulacja cały czas rysowana.
Jeśli w trakcie obróbki chcielibyśmy przerwać program, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku, możemy sobie dać single block, przejechać w bezpieczne miejsce, tak żeby maszyna nie była w materiale. Naciskamy cyk stop. Musimy dać przycisk interwencji ręcznej nacisnąć, zatrzymać obroty wrzeciona oraz otworzyć drzwi. Wtedy możemy posprawdzać, czy wewnątrz maszyny wszystko jest w porządku. Jeśli wszystko jest w porządku i chcemy od tego samego miejsca dalej włączyć program obróbczy, musimy odwrócić sekwencję. Czyli najpierw zamykamy drzwi, włączamy odpowiedni kierunek obrotów. Jeśli włączymy niepoprawny kierunek obrotów, to tutaj lampka przy tym przycisku będzie migała. Musimy wyłączyć tryb interwencji ręcznej, wyłączamy single blocka i naciskamy przycisk cyk start. I obróbka jest kontynuowana. Przy pierwszym uruchomieniu programu zawsze warto być przy maszynie i sprawdzać sobie obciążenia na poszczególnych osiach w danym momencie. Owszem, system antykolizyjny CAS, jeśli wszystko dobrze zarejestrujemy i zamodelujemy, chroni nas przed tą kolizją, ale warto tutaj być i sprawdzać, czy jakieś wióry się nie zawijają na narzędziach, czy obciążenia nie są zbyt wysokie. Po prostu kontrolować proces obróbki. Jeśli detal został wykonany i chcemy sobie skorygować wymiary średnicowe na obróbce wykańczającej, należy przejść w tabelę narzędziową. Tutaj podświetlają nam się narzędzia, które są używane w tym programie. Nasze narzędzie wykańczające jest pod numerem 10. Tutaj mamy zużycie narzędzia. Żeby tutaj wpisać zużycie narzędzia, czyli o ile mniejszy chcemy zrobić wymiar średnicowy, należy przejść w prawo. Tutaj za pomocą przycisku Set ustawić, o ile chcemy zmniejszyć wymiar średnicowy na minus 0,2 mm. Żeby włączyć ten program od obróbki wykańczającej, żeby nie robić obróbki zgrubnej, możemy sobie przejść w ten nasz program. On jest tutaj cały czas zaczytany, szybka edycja. I szukamy bloku, od którego zaczyna się obróbka wykańczająca. U nas to jest blok NAT 10. Zamkniemy sobie drzwi, przejdziemy w tryb automatyczny, klikamy tutaj w ten ekran. Tutaj mamy coś takiego jak restart. Od tego NAT 10. Tutaj możemy dać rysuj nam grafikę na bieżąco. Czyli leci nam program aż do NAT 10. Teraz należy nacisnąć przycisk restartu. Włączą się obroty i cyk start. I teraz leci sama obróbka wykańczająca. Po zakończonej pracy należy wyłączyć maszynę. W tym celu naciskamy przycisk awaryjny oraz guzik wyłączenia maszyny. I przechodzimy do tyłu maszyny, żeby wyłączyć główne zasilanie. Gdy na sterowniku maszyny system został zamknięty, wtedy zasilanie główne możemy wyłączyć. Jeśli interesuje Was uruchamianie maszyn oraz funkcjonalność sterownika OSP na różnych modelach maszyn Okuma, zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału. Na dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.